Kontynuujemy naszą podróż po Andaluzji, jednym z najciekawszych regionów Europy o bardzo zróżnicowanej historii. W tym odcinku odwiedzimy najstarsze miasto Europy Zachodniej, hiszpańską Hawanę, miasto 126 wież, gdzie domy są chronione działami bojowymi, a ich elewacje pokryte małżami. Zajrzymy do miasta w skale, gdzie w półjaskiniach mieszkańcy urządzili swoje domy i restauracje, a także miasto z najsłynniejszym chyba hiszpańskim mostem w kanionie El Tajo. Pokonamy także szlak, który kiedyś był jednym z najbardziej niebezpiecznych w Europie i sprawdzimy, czy dziś budzi choć ułamek dawnej adrenaliny. Cadix, Setenil de las Bodegas, Ronda i Caminito del Rey. Zapraszamy! Wypożyczamy samochód. Samo wypożyczenie nie jest jakieś bardzo drogie. W zasadzie połowa ceny, którą musimy zapłacić, to, że oddajemy samochód w innym miejscu, bo z Sewilli będziemy jechać przez różne miasteczka aż do Malagi. Kadyksyjska kuchnia słynie z tuńczyków i owoców morza, ale przede wszystkim z tuńczyków. To tutaj jeszcze łowi się techniką wymyśloną przez Fenicjan, almadraba. Jest to sposób w takim skrócie zaganiania stad tuńczyków w jedno miejsce przez kilka okrętów i sieci, kiedy wędrują na Morze Śródziemne lub z niego wracają. Ale najczęściej, kiedy płyną na Morze Śródziemne, między lutym a lipcem są takie połowy. Jest to bardzo zrównoważony sposób połowu. I te tuńczyki słyną z najlepszego smaku na świecie. Najlepsze japońskie knajpy serwujące sushi i tuńczyki właśnie zamawiają tuńczyki z tego miejsca. No i my właśnie do takiej restauracji trafiliśmy. Bar Nono. Rewelacyjne miejsce. No i właśnie takiego tuńczyka właśnie machniemy. Piękny stek. Petarda. Pierwsze trafienie z kuchnią w Kadyksie i okazuje się, że to jest strzał w dziesiątkę. Nono Bar, małe miejsce prowadzone przez rodzinę, więc panuje tu typowa rodzinna atmosfera. Tuńczyk był po prostu rewelacyjny. Ceny i jak tutaj trafić, wszystko znajdziecie na blogu. Na samym końcu mola w Kadyksie jest Castillo de San Sebastian. Niestety jest nieczynne tymczasowo, nie wiedzieć czemu. A wiaterek jest tak zajebisty, że nie wiem, czy w ogóle coś słychać. I bryza zawiewa morzem. Kadyks jest bardzo podobny do Hawany. Do tego stopnia, że kiedy producenci filmu z Jamesem Bondem Śmierć nadejdzie jutro nie uzyskali niezbędnych pozwoleń od rządu Kuby do kręcenia tam filmu, zdecydowali się, że Kadyks zamienią właśnie w Hawanę na potrzeby filmu. I tak plaża La Cayeta, na której byliśmy razem z zamkiem San Sebastian, została zamieniona na Hawanę, jak i to historyczne centrum, które widzimy tutaj, razem z ratuszem, który jest za moimi plecami. Ale Kadyks jest w ogóle lubiany przez filmowców, nie tylko tych hiszpańskich, ale tych z Hollywood. Kolejnym filmem, który był tutaj kręcony, był film Wybuchowa para z Tomem Cruisem. W Kadyksie generalnie non-stop była jakaś granda. W XVI wieku Anglicy najechali to miasto dwukrotnie i praktycznie doszczętnie splądrowali. Potem miasto przez 2 lata w czasie wojen napoleońskich opierało się generałowi Bonapartemu. Skutek był taki, że w mieście po pewnym czasie było po prostu za dużo dział. I mieszkańcy wpadli na sprytny pomysł, jak je wykorzystać, a mianowicie zaczęli wmontowywać te działa w rogi domu, żeby po prostu chronić je przed uszkodzeniami, bo uliczki tutaj są wąskie, więc non-stop ktoś przejeżdżając walnął o róg. A tak, proszę bardzo, można powiedzieć, że już wtedy myśleli o tym jak o recyklingu. Jedną z tradycyjnych potraw w Kadyksie jest omlet francuski, czyli la tortilla francesca. A dlaczego tak? Dlatego, że w XIX wieku miasto, kiedy było oblężone przez wojska napoleońskie, było odcięte od dostaw i nie mogli sobie przygotować tradycyjnego omletu hiszpańskiego, czyli z ziemniakami i cebulą, więc wpadli na taki pomysł, że będą robić tylko i wyłącznie z jajek. Historia niezbyt skomplikowana, ale charakterystyczna dla tego miejsca. Więc po prostu omlet to są same jajka.
Bywały czasy, kiedy można było powiedzieć, że Kadyks jest prawdziwym centrum wszechświata. Wszystko to za sprawą jego strategicznego położenia. To tutaj w czasie kolonizacji Ameryki przypływały statki towarami z Ameryki. W związku z tym osiedlali się tu kupcy z całej Europy, ale głównie z Anglii, Holandii czy Włoch. W związku z tym strategicznym położeniem miasta konieczne było wybudowanie wielu wież, aby móc obserwować wpływające do portu statki. Mówiło się, że Kadyks to miasto 126 wież. Co ważne, wieże te miały naprawdę ogromne znaczenie. Często od momentu, kiedy statek wpłynął tutaj już na wody Kadyksu, do momentu, aż zacumował w porcie, mijało nawet kilka dni. I wyobraźcie sobie, że do tego czasu wszystko, co mieli na statku, było praktycznie sprzedane. Można było powiedzieć, że te wieże były takim WhatsAppem na tamte czasy, albo jakimś messengerem, czy zastępowały telefony. Dlatego, bo za pomocą systemu flag kupcy na wieży komunikowali się z załogą na statku i tym sposobem trochę bawili się popytem, podażą i manipulowali cenami. Wieża Tavira, na której się znajdujemy, to najwyższa wieża w mieście. Była kiedyś częścią Pałacu Marquesów w Resafio i usytuowana jest w najwyższym punkcie w mieście, 45 metrów nad poziomem morza. Dlatego w XVIII wieku stała się oficjalną wieżą strażniczą miasta, a jej nazwa Tavira pochodzi od nazwiska pierwszego strażnika, pana Antonio Tavira. I koniecznie tutaj przyjdźcie, jest przepiękny widok na całe miasto. Dzisiaj niestety pogoda nas nie rozpieszcza, ale oprócz tego spektakularnego widoku, wieża ma jeszcze jedną atrakcję. Camera Oscura. Fantastyczny spektakl, w którym możecie się zamienić trochę podglądaczy i dzięki soczewkom, lusterku i odrobinie światła popodglądać trochę mieszkańców przy ich codziennych czynnościach, jak spacerują po uliczkach i co tutaj się dzieje. Bardzo fajna przygoda, zdecydowanie polecamy. Kadyks to oczywiście miasto nadmorskie, miasto portowe, leżące nad Atlantykiem, niedaleko ujścia, wejścia Atlantyku, połączenia Atlantyku z Morzem Śródziemnym. Także miejsce tutaj obfituje w ryby. Zresztą mówiłem wam o połowie tuńczyków, ale nie tylko tuńczyki tu są odławiane. Całe spektrum ryb i owoców morza, które tutaj można zdobyć. A to jest Mercado Central de Abastos w Kadyksie, na Starym Mieście. Piękne miejsce, pięknie pachnie. Te ryby nie śmierdzą, one pachną, pięknie wyglądają, pełne kolorów, różnorodności. No tylko można pomarzyć o tym, żeby mieszkać w takim miejscu i z dostępem do takiej żywności. Bajka. Media kilo de frescas y dos manzanas verdes, por favor. Za pół kilograma pysznych truskawek, świeżutkich, pachnących z hiszpańskiego słońca i 3 jabłka zapłaciłam 2,27 euro, więc naprawdę ceny tutaj są spoko. Typowym budulcem domów w Kadyksie, ale też na przykład zamku, jest kamień ostrygowy, czyli taki kamień, który powstał z muszelek i skał erodowanych przez morze. Więc jak się dobrze wpatrzycie w tą elewację, to zobaczycie tam po prostu reszt muszelek, więc można powiedzieć, że domy w Kadyksie pokryte są małżami. W Muzeum Kadyksu znajdziecie niewątpliwie bardzo cenny eksponat, a mianowicie sarkofagi fenickie. Na początku odkryto sarkofag męski i archeolog, który tutaj pracował, pan Auri, padł w prawdziwą obsesję na punkcie tego, że gdzieś jeszcze musi być sarkofag żeński. Szukał tego sarkofagu dosłownie wszędzie, nazywał ją nawet panią Kadyksu i faktycznie spędzało mu to sen z powiek, nawet mówił, że o niej śnił. I wyobraźcie sobie, jaka była ironia losu. Okazało się, że sarkofag faktycznie został odkryty, niestety już po jego śmierci, ale co ciekawe, był on w podziemiach domu, w którym mieszkał. Kadyks to miasto, które zostało założone przez Fenicjan w 1103 roku przed naszą erą. Jak łatwo policzyć, w tej chwili liczy sobie 3127 lat, co czyni go najstarszym miastem w Europie kontynentalnej. Fenicjanie, było tu lud, który zamieszkiwał Azję Mniejszą i swego czasu panował na Morzu Śródziemnym. Do tego stopnia byli dobrymi żeglarzami, że wypuszczali się i na Ocean Atlantycki i dzięki temu też założyli taki port i miasto jak Kadyks, a pływali dużo dalej. Prawdopodobnie dopłynęli nawet do Ameryki Południowej, choć nie ma ku temu jednoznacznych dowodów. Jeśli chodzi o Kadyks, to jeszcze taką ciekawostką jest, że pod miastem ciągnie się sieć kanałów, która była efektem pobytu tutaj wieloletniego Rzymian, którzy tutaj wypędzili Kartagińczyków, czyli byłych Fenicjan. A wszystko to można zobaczyć i poznać historię Kadyksu w Museo de Cádiz. Wstęp jest wolny dla obywateli Unii Europejskiej, czyli dla Polaków jak najbardziej.
Jest jeden plus tego, że pada. Po deszczu kwiaty pomarańczy pachną zdecydowanie bardziej intensywnie. Można byłoby powiedzieć, że trochę przypominają zapach jaśminu u nas, ale naprawdę intensywność tego zapachu jest niesamowita. Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji, tak jak nikt nie spodziewał się takiej pogody w marcu w Kadyksie. No ale nie dlatego wspominam o hiszpańskiej inkwizycji, że narodziła się w Sewilli, ale warto wspomnieć o Sewilli dlatego, że architekci katedry z Kadyksu mieli takie ambicje, żeby katedra w Kadyksie przebiła słynną gotycką katedrę w Sewilli. Chcieli nawet wybudować wyższą wieżę niż słynna Giralda. Wprawdzie nie udało im się to, ale i tak to, co zostawili po sobie, to naprawdę imponujący przykład neoklasycystycznej architektury i pomimo, że ta katedra nie jest większa od tej w Sewilli, to i tak robi konkret wrażenie. Na koniec pobytu w Kadyksie wracamy do baru Nono, który naprawdę gorąco polecamy, rodzinny przybytek. Świetna sprawa. Póki co mamy przystaweczki, czyli miejscowe ziemniaki w sosie alioli, czyli majonez z oliwą i czosnkiem, jajka w majonezie, andaluzyjski ser owczy, kawior z morszczuka, no i krokieciki mięsne, takie tapaski podane z ładną sałateczką, a za chwilę wjadą na stół jeszcze piękne langustynki. Dotarły i langustynki. Może warto też wspomnieć o cenach przy tej okazji w tym barze, bo są naprawdę bardzo przystępne. Ten talerz kosztuje 10 euro, więc to jest naprawdę bardzo fajnie. A te przystawki, które mieliśmy wcześniej, czyli na przykład ziemniaki, kosztowały 1,5 euro, jajka 1,5 euro i kawior 2,5 euro. Więc naprawdę nie da się tu zbankrutować. Jeśli będziecie jechać w okolice Rondy, to koniecznie musicie zajrzeć do przepięknego miasteczka Setenil de las Bodegas. Miasteczka, które jest na szlaku białych miasteczek Andaluzji, Pueblos Blancos. Ale to jest absolutnie wyjątkowe. Wyjątkowe dlatego, bo mieszkańcy urządzili tutaj swoje domy, restauracje i sklepy w jaskiniach i między skałami. Czasami te przejścia są naprawdę wąskie, nawet na 2 metry, ale daje to niesamowity, uroczy klimat. No, nam niestety pogoda nie sprzyja, aura jest fatalna. Jest też tutaj XII-wieczny zamek, którego rozciąga się piękny widok właśnie na to miasteczko, no ale ze względu na pogodę dzisiaj jest zamknięte. Ale może jeszcze powiem wam w ogóle skąd ta nazwa. Setenil, czyli z łacińskiego 7 razy nic. Kiedy panowali tutaj Maurowie, chrześcijanie próbowali odbić to miasto i próbowali aż 7 razy. Nie było to takie łatwe ze względu na jego takie położenie właśnie między skałami. Za 7 razem w końcu się udało, no ale nazwa została Setenil, 7 razy nic, a druga część nawiązuje do winnic, które tutaj dość licznie były ulokowane. W ostatnim czasie jest ich trochę mniej, bo w XIX wieku była tutaj jakaś straszna epidemia mszyc, która trochę tych winnic tutaj nam przerzedziła, ale i tak miasto słynie z upraw oliwy. Jak jechaliśmy, tutaj jest mnóstwo gajów oliwnych. Dalej są wina, oczywiście, winiarnie. Miasteczko robi bardzo dobre wina, więc możecie się tutaj zaopatrzyć. No ale przede wszystkim trzeba przyjechać tutaj, żeby poczuć trochę ten fajny klimat. Bo takiego miasta chyba nie ma nigdzie na świecie. Pogoda jest fatalna, ale my się nie zrażamy. Staramy się trochę pospacerować po mieście i odkrywamy fantastyczne zakątki tego miasta. W tych uliczkach, jak się tak troszeczkę zgubicie, troszkę pochodzicie, to znajdziecie na murach bardzo fajne napisy z tych literek hiszpańskich. Na przykład tutaj jeden kwiatek, jedna kobieta. Znaleźliśmy też pocałuj mnie w tym rogu, albo spacerowaliśmy po to, żeby się znaleźć. Więc idziemy spacerować dalej. Tym razem zapraszamy do Rondy. Niemożliwe. Po prostu jakieś pierwsze słomienie słońca wyszło. Szliśmy tutaj po prostu w ulewie. Piękna, słoneczna Hiszpania.
W każdym razie, jesteśmy w rondzie, zapraszamy do rondy. Tu za moimi plecami stare mury miejskie. Zresztą cała stara ronda jest otoczona murami. Mury były wzniesione jeszcze przez Arabów w XII wieku. Oni ufortyfikowali to miasto. To, co widzicie za mną, to Serranía de Ronda, czyli takie łagodne wzgórze otaczające rondę. Zazwyczaj są spalone hiszpańskim słońcem, którego słabo doznajemy. No i nie wygląda to tak pięknie jak teraz. Teraz wczesną wiosną, początek marca jest to pięknie zielone, mokre, bo cały czas leje. Więc jest podlane dokładnie i pięknie rośnie i wygląda właśnie tak soczyście jak w tej chwili. Łaźnie arabskie, które możemy zwiedzać w rondzie, pochodzą z XIII wieku i są jednym z najlepiej zachowanych tego typu obiektów na całym Półwyspie Iberyjskim. Drugie takie znajdują się w Jaén, czyli miasteczku w Andaluzji, które słynie z najlepszej jakościowo oliwy. W ogóle jeśli chodzi o łaźnie arabskie, o tradycje z tym związane, no to można powiedzieć, że dla muzułmanów było to 3 w 1. Oprócz takich oczywistych funkcji związanych z higieną, no to pełniły funkcje religijne, dlatego bo zanim muzułmanin poszedł do meczetu się modlić, musiał dokonać ablucji, czyli obmycia, no i łaźnie idealnie się tutaj sprawdzały. No i kolejna funkcja to taka towarzyska. Oni przychodzili tutaj rozprawiać o sprawach społecznych, polityce, może troszeczkę na plotki. Zupełnie inaczej niż chrześcijanie, którzy mieli totalnie inne podejście do higieny i uważali, że częste mycie skraca życie i kąpiel raz w roku w rzece czy w strumieniu zbytek łaski. Wtedy, kiedy odbili miasto z rąk Arabów, nie tylko to, ale także inne w Hiszpanii, no to zazwyczaj te łaźnie wyburzali, żeby nie pozostał po dawnych władcach tych miast żaden ślad. Kasia powiedziała wam, czym były łaźnie dla muzułmanów, natomiast ja wam powiem w kilku słowach, jak to one działały. Miejsce, w którym się znajdujemy, to takie podniesione mocno nad poziom rzeki. Tutaj sobie chodził osiołek, który napędzał koło młyńskie. To wiaderkami nabierało wody z rzeki i przelewało do akweduktu, który biegł w tamtą stronę do łaźni. Tym akweduktem woda wpływała do budynku, gdzie ogrzewana była ciepłym powietrzem z pieca, które było opalane drewnem i już mieli sobie super zrobione ogrzewanie podłogowe. Gorące powietrze szło pod podłogą pomieszczeń. Pierwszym najbliżej pieca. To było najcieplejsze pomieszczenie, to była łaźnia parowa, bo ta podłoga była tak ciepła, że wylewana woda na tą podłogę parowała. Następne pomieszczenie było największym pomieszczeniem. Tam się właśnie odpoczywało, masowało, plotkowało, siedziało, były maty, ławeczki i tak dalej. Następne pomieszczenie było już chłodniejsze, takie do odpoczynku. No i dalej wyjście już z łaźni, recepcja i latrynka. I tak to wyglądało. Tu jeszcze taki appendix, uzupełnienie tego, co mówiłem wcześniej. Właśnie, tutaj jest recepcja. Tu był ten chłodniejszy pokój. Te daszki 3 to są ciepły pokój z masażami. A tam ostatni to jest ten najcieplejszy pokój. I tu też się kończył ten akwedukt. I woda wpadała do środka. Ronda jest jednym z najpopularniejszych miast w Andaluzji. Zachwyca nie tylko turystów, ale zachwycali się ją także i poeci, i pisarze. No i jeden z takich najsłynniejszych, no to oczywiście Ernest Hemingway. Za mną pałac Ernesta Hemingwaya, czyli na ten moment po prostu hotel i restauracja. Ale w książce Komu bije dzwon Hemingway opisywał, jak właśnie tutaj, na Nowym Moście, w czasie wojny hiszpańskiej, republikanie zrzucali z tego mostu zwolenników nacjonalizmu i w ten sposób ich mordowali, więc idziemy zobaczyć most. Ogrody de Cuenca, Jardines de Cuenca to ogrody, które powstały po prostu w partnerstwie z innym miastem hiszpańskim o takiej nazwie, ale przede wszystkim to super punkt widokowy na most Puente Nova i po to, żeby odpocząć tutaj w pięknym hiszpańskim słońcu, którego nie ma. Najbardziej charakterystyczną budowlą w całej rondzie jest oczywiście Nowy Most. Most, który został ukończony w 1793 roku i przez kilkadziesiąt lat był najwyższym mostem na całym świecie. Most łączy 2 części miasta, które są przedzielone przez kanion El Tajo, 100-metrowy,
którym przepływa rzeka Guadalquivir. Jak to w takim miejscu bywa? Jest tutaj mnóstwo historii i mnóstwo legend związanych z tym miejscem. Część z nich mówi, że pod mostem mieszczą się sale tortur. Inne zaś mówią, że to tutaj były zrzucane byki, które przegrywały walkę z toreadorami w korridzie. Oczywiście taką najbardziej charakterystyczną jest ta, która wiąże się z samym architektem mostu, który podobno po jego ukończeniu popełnił samobójstwo skacząc z niego, bo uznał, że nigdy w życiu już nic piękniejszego nie uda mu się zrobić. Taka mniej spektakularna wizja tej historii mówi o tym, że po prostu w trakcie ostatniej inspekcji, kiedy był on spuszczany w takim wiklinowym koszu, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok, po prostu podmuch wiatru zdmuchnął mu kapelusz, on wychylił się po to, żeby go chwycić i po prostu wypadł i był to nieszczęśliwy wypadek, a takich nieszczęśliwych wypadków trochę tutaj jest. Teraz są specjalne barierki, dlatego, bo mnóstwo osób wybierało tak spektakularne miejsce na niestety zakończenie swojego życia. Zaraz przy Nowym Moście możecie zwiedzać też dom króla mauretańskiego. Dom, który został wzniesiony tutaj przez Arabów w XIV wieku. No i był naprawdę niezłą hawirą z pięknymi ogrodami, ale miał w sobie coś absolutnie niezwykłego na tamte czasy. Można powiedzieć inżynieryjny cud, a mianowicie kopalnię wody. Tak, kopalnie wody. No było to nic innego jak koło młyńskie, które było umieszczone w jednym z pomieszczeń, ale zapewniało miastu dostęp do świeżej wody na wypadek oblężenia. Wtedy, kiedy chrześcijanie chcieli odbić miasto, oczywiście wiedzieli, że to będzie najsłabszy punkt miasta i jeśli odetną miasto od wody, bardzo szybko się podda i tak też się stało. Wszystkie swoje ataki skupili właśnie tutaj i potem zresztą wykorzystywali ten pałac jako jeden z pałaców Rekonkwisty. Na koniec zwiedzania rondy zostawiamy sobie korridę. Coś, czego do końca nie popieramy, no ale jednak jest to częścią historii, ich po prostu pasją, więc no nie można tego pominąć. Za moimi plecami jest najstarsza w Hiszpanii arena korridy. Najstarsza, tak. I tutaj właśnie w rondzie też narodziła się w ogóle ta korrida, którą znamy do dzisiaj. Pod koniec XVIII wieku niejaki Pedro Romero, nie spodobało mu się to, że wcześniej na takich arenach toczyły się walki konne. To było za nudne, za mało emocji, za mało adrenaliny. No, on wymyślił, że jednak stoczy pojedynek pieszo z bykiem. No i od tego momentu tak wyglądają korridy. A sam gość zabił ponad 6000 byków. Początek Kamieni Tolerei zaczyna się przy takiej drewnianej budce na ścieżce bardzo ładnie przygotowanej, którą się przechodzi. Na początek warto zostawić samochód na parkingu i podwozi Was autobus, mniej więcej takie w początki, 1,5 kilometra trzeba jeszcze przejść. Oczywiście można podjechać tu bliżej samochodem i zaparkować za darmożkę przy ulicy, ale no nie jest pewne, że znajdziecie miejsce. A parking kosztuje 2 euro wraz z podwózką autobusową, więc to jest naprawdę mała miki. Więc nie ma co szaleć, szukać oszczędności, bo 2 euro to naprawdę pikuś. No jest to tak zorganizowane, powiedzmy, nie najlepiej, bo niby bilety są dokładnie co 10 minut, godzinowe co 10 minut. Ja mam na 14, jest 14:15, czekam już w drugiej kolejce i nadal nie wszedłem na szlak. Jeszcze nie dostałem kasku, więc tak południowo jest zrobione. No maniana, mamy czas. Caminito del Rey. Ścieżka Króla zdobyła sławę jako jeden z najbardziej niebezpiecznych szlaków w Europie. W początkach XX wieku powstała jako ścieżka do transportu materiałów dla budowniczych tutejszej zapory i łączącej dwa końce wąwozu. Kiedy spełniła swoją funkcję, nie była już potrzebna i zaczęła niszczeć, ale wciąż przyciągała śmiałków, którzy chcieli się z nią zmierzyć. W 2000 roku, po 4 wypadkach śmiertelnych w krótkim odstępie czasu, Caminito del Rey zostało zamknięte, ale i tak nie zniechęciło to wspinaczy do jego eksploracji, a wręcz stanowiło większe wyzwanie. Władze Hiszpanii uznały w końcu, że jeśli nie możesz wroga pokonać, to trzeba go pokochać i przeznaczyło aż 7 milionów euro na gruntowny remont szlaku, który dziś jest jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji Andaluzji i jest już całkowicie bezpieczny. Szlak ma niewiele ponad 7,5 km długości i oferuje zapierające dech w piersiach widoki. Jak się podoba? Bardzo.
prawie koniec, chociaż jeszcze od tego momentu, kiedy wychodzi się jakby od tego płatnego wyjścia, no to jeszcze kawałek trzeba dojść piechotą, żeby faktycznie może wtedy to się zamknie w 7,5 kilometra. ta Natomiast ten trasa- płatny odcinek to jest 3,5 kilometra. No dokładnie, także te odcinki, które prowadzą kładkami wzdłuż tych pionowych ścian, no to może mają z 800, max kilometr. Więc troszeczkę jesteśmy rozczarowani, bo spodziewaliśmy się naprawdę czegoś więcej. Ale oczywiście widoki są piękne, no to nie ulega wątpliwości. Oczywiście warto to przyjść, nie zniechęcamy od tego. Jasne, bardzo fajnie, ale my dużo chodzimy po górach, więc chyba spodziewaliśmy się takiego naprawdę wow, bo chociażby tak właśnie rozmawialiśmy, że jak wychodziliśmy na Cukrzycę i byliśmy w Dolinie Rheintal, no to... No to tam było też są szczyty tam było góry po przepięknie. 1,5 kilometra, które są nad doliną, pionowe ściany. Więc takie mocne 7 na 10. Mocna siódemka. Fajne, natomiast tak nie do końca jesteśmy zachwyceni. Kochani, intensywne kilka dni w Andaluzji kończymy chyba już tradycyjnie na hiszpańskiej plaży w Maladze. W końcu mamy cudowną pogodę, no ale też koniec tej pięknej wycieczki. Odcinek o Maladze na pewno powstanie, ale nie tym razem. Dzisiaj chcemy się skupić na tym, żeby trochę pospacerować, pochillować, poodpoczywać i naładować baterię, bo już jutro zaczynamy kolejny tydzień pracy. No niestety, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Mamy nadzieję, że film Wam się spodobał, że jakieś takie pomysły tutaj złapiecie do tego, żeby się wybrać do Andaluzji. Loty nie są drogie, czy do Sewilli, czy do Malagi, więc można korzystać, czerpać garściami. Oczywiście kupa artykułów na blogu o Andaluzji i tym, co tutaj znaleźliśmy, czego się dowiedzieliśmy. Z chęcią się z Wami dzielimy. Do zobaczenia. Na razie.